Europejscy przywódcy nie doszli do porozumienia w sprawie przekazania Ukrainie rosyjskich aktywów. Hiszpania zakupi amerykańską broń dla Ukrainy. Chińska Republika Ludowa potępiła sankcje nałożone przez Stany Zjednoczone na Rosję. Amerykański wiceprezydent skrytykował izraelski parlament za głosowanie za aneksją zachodniego brzegu. Korea Północna miała przetestować nowe rakiety hipersoniczne. Więźniowie buntują się przeciwko specjalnemu traktowaniu Nicolasa Sarkozy'ego. Piątek, 24 października to jest Układ Poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Przywódcy państw Unii Europejskiej nie doszli do porozumienia w kwestii przekazania Ukrainie zamrożonych rosyjskich aktywów. Rada Europejska przyjęła za to wspólne stanowisko w sprawie ochrony wspólnoty przed nieuczciwymi praktykami handlowymi. Jednym z najważniejszych tematów szczytu z udziałem szefów rządów państw unijnych było wsparcie dla Ukrainy. Władze w Kijowie liczyły na udzielenie im pożyczki w wysokości 140 miliardów euro. Miałaby ona zostać sfinansowana z zamrożonych przez państwa zachodnie aktywów należących do Moskwy. Przeciwko takiemu rozwiązaniu wielokrotnie wypowiadał się premier Belgii. Bart de Wever obawia się pozwania jego kraju przez Rosję, dlatego domagał się uwspólnotowienia ryzyka z tym związanego. W konkluzjach szczytu z powodu braku porozumienia w tej sprawie stwierdzono jedynie, że należy rozważyć dostępne możliwości w zakresie wspierania Ukrainy przez najbliższe 2 lata. Kwestia ta ma być przedmiotem kolejnych dyskusji w trakcie grudniowego spotkania członków Rady Europejskiej. Europejscy przywódcy przyjęli za to odezwę do Komisji Europejskiej, w której apelują o zwalczanie przez nią nielegalnych praktyk handlowych ze strony państw trzecich. Chodzi zwłaszcza o wykorzystanie przyjętego 2 lata temu mechanizmu pozwalającego na ograniczenie dostępu do unijnego rynku przedsiębiorstwom z państw spoza wspólnoty. W kolejnych konkluzjach ze szczytu w Brukseli wezwano Komisję Europejską do przyspieszenia prac nad wzmocnieniem konkurencyjności Unii Europejskiej. Kraje członkowskie domagają się tym samym uproszczenia regulacji w dziedzinie gospodarki. Hiszpania weźmie udział w programie zakupu broni ze Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy. W ostatnich tygodniach była ona krytykowana przez amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa, który nie wykluczał nawet usunięcia Hiszpanii z Sojuszu Północnoatlantyckiego. Przed szczytem Rady Europejskiej w Brukseli hiszpański premier Pedro Sánchez zadeklarował zaangażowanie swojego kraju w inicjatywę listy priorytetowych zakupów dla Ukrainy. Przewiduje ona zakup amerykańskiej broni dla Ukrainy przez jej europejskich sojuszników. Sánchez podkreślił, że Europa będzie kontynuować skoordynowaną pomoc, która pozwoli Ukrainie na zaspokojenie jej podstawowych potrzeb. Sama Hiszpania chce być krajem godnym zaufania, wywiązującym się ze swoich zobowiązań. Szef hiszpańskiego rządu nawiązał tym samym do niedawnych wypowiedzi amerykańskiej głowy państwa. Trump przed 2 tygodniami zarzucał władzom w Madrycie lekceważenie swoich transatlantyckich zobowiązań. Hiszpania nie zbliżyła się dotąd do minimalnego poziomu rocznych wydatków na zbrojenia, co zdaniem prezydenta USA mogłoby nawet uzasadnić wykluczenie jej z NATO. Według Sancheza jego kraj stale zwiększa środki finansowe przeznaczane na siły zbrojne. Lewicowy polityk o zaniedbania w tej kwestii oskarżył swoich centroprawicowych poprzedników. Jeszcze kilka miesięcy temu premier Hiszpanii domagał się zwolnienia jego kraju z konieczności zwiększenia wydatków na armię do poziomu 5% produktu krajowego brutto rocznie. Chińska Republika Ludowa potępiła sankcje Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej wymierzone w Rosję. Chińskie władze uważają, że w sprawie wojny na Ukrainie konieczny jest dialog polityczny. W środę Ameryka ogłosiła wprowadzenie nowych restrykcji wobec rosyjskich koncernów naftowych Łukoil i Rosnieft. Dodatkowo zostaną nimi objęte również przedsiębiorstwa z Chin i Indii. Firmy z obu azjatyckich państw mają być zaangażowane w produkcję dronów wykorzystywanych przez rosyjskie wojsko. Wcześniej swój nowy pakiet sankcji wobec rosyjskich instytucji finansowych nałożyła Unia Europejska. Stanowisko USA i Wspólnoty Europejskiej skrytykowało państwo środka. Chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych miało złożyć szereg protestów do Unii Europejskiej. Rzecznik chińskiego resortu dyplomacji Guo Jiakun powiedział, że jego kraj nie jest uczestnikiem trwającego konfliktu i nie opowiada się po żadnej ze stron. Z tego powodu Chińska Republika Ludowa regularnie wzywa do przeprowadzenia rozmów pokojowych w sprawie zakończenia wojny. Jiakun dodał, że Unia Europejska powinna przestać naruszać chińskie interesy, ponieważ nie służy to chińsko-europejskim relacjom. Cytowana przez portal Politico rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji Maria Zacharowa nie uznała sankcji wobec Łukoilu i Rosnieftu za problem dla swojego kraju. Rosyjskie koncerny mają być przygotowane na kolejne obostrzenia ze strony państw zachodnich, stąd też Rosja i tak ma zamiar kontynuować rozbudowę swojego sektora energetycznego. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance skrytykował parlament Izraela za głosowanie w sprawie aneksji zachodniego brzegu Jordanu. Rząd Izraela uznał działania Knesetu za prowokację ze strony opozycji.
Posłowie do izraelskiego parlamentu stosunkiem głosów 25 do 24 przyjęli wstępną rezolucję przewidującą wcielenie części terytoriów palestyńskich do izraelskiego państwa. Kończący swoją wizytę w Izraelu amerykański wiceprezydent, komentując głosowanie, stwierdził, że jest ono pewną obrazą dla administracji prezydenta Donalda Trumpa. J.D. Vance określił też postawę izraelskich polityków mianem bardzo głupiego politycznego chwytu. W ostatnich tygodniach Trump krytykował plany aneksji zachodniego brzegu. Kilka dni temu zagroził podczas wywiadu, że takie posunięcie spowodowałoby wycofanie się USA ze wsparcia udzielanego Izraelowi. Rząd Benjamina Netanyahu uznał głosowanie w Knesecie za celową prowokację ze strony opozycyjnych parlamentarzystów chcących siać niezgodę. Niektóre prawicowe ugrupowania są niezadowolone z porozumienia pokojowego pomiędzy Izraelem i palestyńskim Hamasem. Projekt przyjęty przez izraelski parlament skrytykowali we wspólnym oświadczeniu przywódcy kilkunastu państw arabskich. Uznali oni izraelskie osadnictwo na zachodnim brzegu za jawne łamanie obowiązującego prawa międzynarodowego i za kolejne przekroczenie czerwonych linii. Korea Północna miała dokonać testów swoich nowych hipersonicznych rakiet. Zostały one opracowane z myślą o potencjalnym konflikcie z sąsiednią Koreą Południową. Oficjalna agencja prasowa Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej twierdzi, że ostatnie testy rakietowe przeprowadzone przez wojsko obejmowały wykorzystanie nowych pocisków hipersonicznych. W informacjach przekazanych przez Koreę Północną nie podano nazwy tego systemu. Telewizja Euronews przypomina, że na początku października podczas parady wojskowej w Pjongjangu Koreańska Armia Ludowa przedstawiła swój nowy sprzęt. Jedna z zaprezentowanych broni przypominała właśnie system balistyczny krótkiego zasięgu wyposażony w rakiety hipersoniczne. Armia Republiki Korei w środę poinformowała o wykryciu aktywności militarnej po drugiej stronie granicy. Północno-koreańskie wojsko miało wystrzelić dużą ilość pocisków, które następnie przeleciały blisko 350 km i spadły na obszar znajdujący się na północno-wschodniej części Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. Korea Północna przeprowadziła testy swoich rakiet na kilka dni przed planowanym szczytem w Korei Południowej. Wezmą w nim udział m.in. prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump i przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping. Koreańska Armia Ludowa ma wzmacniać swój potencjał na wypadek wojny z południowym sąsiadem. Pociski hipersoniczne w założeniu powinny pozwolić na ominięcie zaawansowanych systemów obrony powietrznej przeciwnika. Eksperci nie są przekonani, czy północno-koreańskie rakiety są już w stanie rzeczywiście osiągnąć prędkość deklarowaną przez tamtejsze władze. Więźniowie buntują się przeciwko specjalnemu traktowaniu byłego prezydenta Francji Nicolasa Sarkozy'ego. Od wtorku odbywa on karę w paryskim zakładzie karnym La Santé. Dziennik Le Figaro przekazał, że były francuski przywódca jest osadzony w bloku dla VIP-ów znajdującym się w więzieniu La Santé. Przed 3 tygodniami Ministerstwo Spraw Wewnętrznych miało podjąć decyzję o przyznaniu mu specjalnej ochrony. Tym samym może on liczyć na obecność osób, które zapewniały mu bezpieczeństwo już po zakończeniu prezydentury. 2 funkcjonariuszy czuwa więc nad nim, przebywając w sąsiedniej celi. Cała sytuacja nie spodobała się innym osadzonym we wspomnianym zakładzie karnym. Mają oni buntować się przeciwko specjalnemu traktowaniu Sarkozy'ego. Aresztowanych zostało 3 więźniów, którzy na nagraniach zamieszczonych w mediach społecznościowych mieli grozić byłemu prezydentowi. Śledztwo w tej sprawie prowadzi aktualnie paryska policja sądowa. Obecność ochrony w sąsiedniej celi jest krytykowana również przez związki zawodowe pracowników więziennictwa. Organizacje złożyły oficjalne skargi do francuskiego resortu spraw wewnętrznych, bo zakład karny nie został wcześniej poinformowany o przywilejach dla wieloletniego lidera centroprawicy. Samo Ministerstwo Spraw Wewnętrznych broni swojej decyzji. Ochrona miała zostać przyznana Sarkozy'emu w związku z jego statusem społecznym i wiążącymi się z nim licznymi zagrożeniami. Były prezydent Francji ma spędzić w zakładzie karnym najbliższych 5 lat, o ile nie zostanie uwzględniona apelacja od wyroku dotyczącego finansowania jego kampanii wyborczej przez Libię. Informacje przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia Układu Otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę, życzę spokojnego weekendu i do usłyszenia w kolejnym Układzie Porannym.